Jeśli myślę o grach, których akcja dzieje się w Prypeci, Czarnobylu, w zasadzie myślę o dwóch tytułach: świetny Stalker i Modern Warfare, choć podejrzewam, że Chernobylite dołączy do grona tychże gier. The Farm 51 po dość średnim Get Even i dość chłodno przyjętym Chernobyl VR, choć tutaj uważam, że niesłusznie, wzięło się ostro do roboty, wykorzystując także zebraną wiedzę z World War III, stworzyli Chernobylite i trzeba przyznać, że jest to niezła gra. Niewybitna, ale dobra. Ma swoje problemy, ale i potrafi bardzo pozytywnie zaskoczyć. Mienia zawód Krzysztof Energiek Micielski, tu recenzja Chernobylite. Historia, jak to u Farm 51, jest w porządku. Wcielamy się w Igora Kiminiuka, który był świadkiem katastrofy w Czarnobylu. Dzień przed wybuchem znika jego żona Tatiana w tajemniczych okolicznościach. Tak mija 30 lat. Tatiana nawiedza Igora w snach, a ten, szukając jej śladów, powraca do Czarnobyla, aby rozwiązać zagadkę jej zniknięcia. Spotka tu wrogów, ale i sojuszników, którzy pomogą mu w walce. Na miejscu okazuje się, że w Czarnobylu pojawił się tajemniczy minerał, czarnobylit, który posiada niespotykane właściwości. Nic dziwnego, że czarnobylitem zainteresowali się stalkerzy, ale i organizacja wojskowa NAR. Czy czarnobylit kryje jeszcze jakieś tajemnice? Igor niewątpliwie się o tym przekona. Fabuła jest niezła, poznajemy ją nie tylko podczas cutscenek czy rozmów z innymi stalkerami, ale i poprzez dość skąpo odnajdywane wskazówki. Powoli całość zaczyna się łączyć w zgrabną historię. Gra jednak potrafi czasami zamulić opcjonalnymi dialogami, na przykład w bazie, gdzie wysłuchujemy gorzkie żale pozostałych naszych ziomków, po których w zasadzie nie wynika nic, a ja jedynie wzruszałem ramionami, nie wiedząc, co z tymi informacjami zrobić. No ale spotkałem się z opinią, że Chernobylite to sandbox. Nie nazwałbym tego sandboxem, nawet nie nazwałbym tego otwartym światem. Zbudowano tutaj wszystko trochę w inny sposób, jednak zapał domorosłych stalkerów, którzy chcą sobie swobodnie pohasać po Czarnobylu i okolicach, muszę ostudzić. Tutaj tak to nie działa. Gra składa się z szeregu misji fabularnych i opcjonalnych. Za chwilę tą myśl rozwinę. Misja fabularna rzuca nas do jakiegoś wycinka Czarnobyla. Może to być czerwony las, port, miasto. Sama mapa nie jest duża i przejście z jednego końca na drugi nie zajmie nam więcej niż 2-3 minuty biegiem. Mapki mają wiele fajnych detali, jakie możecie znać chociażby ze zdjęć. Na przykład legendarne koło młyńskie, pod którym tak desperacko strzeliwał się Price z Macmillanem. Widać, że dużo pracy poszło tutaj w to, aby każdy taki wycinek Czarnobyla świetnie przygotować. Nie brakuje tutaj pomników dawnej potęgi Związku Radzieckiego, zniszczonych budynków czy bunkrów. Wszystko oczywiście zostało pochłonięte przez przyrodę i niewiele pozostało z dawnej ich świetności. Ale odpłynąłem. Gra jest podzielona na dni. W ciągu jednego dnia możemy wykonać jedną misję bez możliwości przenoszenia się do innej części Czarnobyla. Więc jeśli zdecydujemy się na misję w porcie, musimy ją ukończyć lub nie i dopiero kolejnego dnia wyruszyć gdzie indziej. Idea otwartego świata została tutaj załamana. W misjach fabularnych poznajemy innych stalkerów, którzy mogą nam pomóc. Takowy stalker w takim wypadku ląduje u nas w bazie i będzie źródłem kolejnych misji fabularnych. Dość często stajemy przed wyborem, nazwijmy to moralnym, typu zniszczyć oko Moskwy, czy pozostawić je nietknięte i w zamian ulepszyć swój komputer. Fajnie to rozwiązano, bo to, co jednemu stalkerowi z naszej drużyny się spodoba, innemu nie, więc nie ma dobrego wyboru. Zawsze ktoś będzie kręcił nohalem. Przed misją, jak i po niej lądujemy w bazie. Tutaj deweloper postanowił uraczyć nas budową bazy, co miałem wrażenie, że było trochę na siłę. Możemy wybudować kolejne ulepszenia, które otworzą nam możliwość upgrade'owania broni, tworzenia amunicji, apteczek itd. Zbyt dużo maszyn powoduje braki w zasilaniu, więc trzeba ustawić generatory. Zbyt wiele maszyn opartych na czarnobylicie zwiększy promieniowanie, które musimy potem niwelować. Do tego dochodzą jeszcze wyra dla stalkerów, którzy będą kręcić nohalami na niewygody, więc dodatkowo trzeba im postawić telewizor, radio, albo chociażby krzesło, albo beczkę, przez co będą uradowani. Początkowo rozbudowa bazy jest nawet spoko, ale dość szybko okazuje się, że budowa jest mocno nieprecyzyjna i zamiast fajnej rozbudowy upychałem wszystko obok siebie byle jak, byle było dojście. Problemem, jak mniemam, jest to, że budowa jest z pierwszej osoby. Lepiej by to działało, jakbyśmy mieli jakiś rzut izometryczny bazy i w takim rzucie ustawiać sobie na siatce maszyny i inne badziewia. No ale nic.
Po bazie wałęsają się nasze ziomki, z którymi można pogadać. Każdy z nich posiada unikalny zestaw umiejętności, którego może nas nauczyć pod warunkiem posiadania odpowiedniej ilości punktów doświadczenia. Jeden pokaże nam, jak lepiej się skradać, inny dorzuci miejsca w ekwipunku, a inny jeszcze zwiększy moc broni. Ten element mi się podobał, bo każda rozbudowa perki jest faktycznie poprzedzona treningiem typu zestrzel puszki czy zajdź od tyłu swojego nauczyciela. Co prawda nie ma znaczenia, czy zrobisz to dobrze, czy nie zrobisz zupełnie nic, perka i tak zostanie przyznana. Niemniej motyw fajny. Zanim przejdziemy do misji, możemy połazić po naszej bazie i pokraftować rzeczy, które nam się mogą przydać. Apteczki, zupki zmniejszające promieniowanie czy sole uspokajające. To też całkiem fajny motyw i o tym za chwilę. Jeśli się dozbroiliśmy, na ekranie misji wybieramy interesujące nas zadanie, plus przypisujemy zadania dla naszych stalkerów. Zazwyczaj są to misje opcjonalne, gdzie coś tam można zdobyć. I jeśli wszystko mamy gotowe, ruszamy na misję. I my, i nasi stalkerzy. Misje raczej nie grzeszą jakimiś świeżymi pomysłami. Idź tu, znajdź to czy tamto, albo pogadaj z kimś. Każda misja składa się jakby z 2 etapów. Na przykład odnajdź dokumenty, więc idziesz do znacznika, tam dokumentów nie ma, ale jest notatka, że dokumenty są gdzie indziej, więc draujesz w drugie miejsce, gdzie wreszcie znajdujesz cel. Każda misja wygląda w zasadzie tak samo. Możesz być pewny, że pierwszy znacznik to jedynie podpucha. Podczas wykonywania misji zbieramy tony śmieci, całe tony śmieci. Części elektroniczne, paliwo, zioła, pożywienie, wszystko co może się przydać. Aby odnaleźć staw, przydaje nam się specjalne urządzenie, które podświetla rzeczy do zebrania na pewnym obszarze. Zazwyczaj po lokacji wałęsają się żołnierze nar. Możemy podejść po cichu i ich zaciukać, albo po prostu rozpocząć radosne strzelanie. I tutaj ciekawy patent. Igor jest chyba zadeklarowanym pacyfistą, bo każda śmierć wrogiego żołnierza odbija się na jego psychice, która jest określana osobnym paskiem. I nie ma znaczenia, czy zabił pierwszego w grze przeciwnika, czy pod koniec gry, gdy jest już wprawionym seryjnym mordercą. Każda śmierć sprawia, że jest mu smutaśno. Co ciekawe, z czasem nauczysz się bezkrwawego zdejmowania przeciwników, co sprawi, że Igor nie straci swojego humoru. Ale pod koniec gry przeciwników jest sporo i w zasadzie strzelanina jest pewna jak białe plamy na zakrystii. Walka początkowo nie sprawia problemów, żołnierzy jest co najwyżej 2 na jakimś obszarze, więc ich pacyfikacja jest prosta, ale z czasem jest nawet i 5, więc jak zobaczą, jak kapiszonujesz ich kolegę, rozpocznie się piekło. Widać też, że im dalej w fabule, tym żołnierze strzelają celniej. Początkowo to trochę tacy nierozgarnięci i zezowaci szturmowcy Imperium, ale potem to wytrawni snajperzy trafiający cię przez dziurę w płocie posęku. Igor oczywiście nie jest bezbronny. Do naszej dyspozycji mamy kałacha, pistolet na komary, który możemy upgrade'ować do pistoletu na nosorożce, strzelbę czy bardziej wymyślne, na przykład railguny. Każdy karabin możemy ulepszać w bazie, korzystając z kilku dostępnych możliwości. Nawet na taki, który w celowniku podświetli nam żywe cele. Zabicie wojaka z nar pozwala go zlutować, zabrać mu wszystko poza majtami. Co prawda broni zabrać nie można, bo jest zablokowana, jednak każdy Sasza czy Stiepan ma przy sobie trochę śmieci. Misja trwa do momentu, aż wykonasz powierzone zadanie i wtedy możesz teleportować się do bazy lub misja może się nie udać, a ty dostaniesz na przykład klapsa w dziąsło. I teraz. Gra jest takim trochę miękkim roguelike'iem, o czym przekonałem się niemal po 60% gry, gdy zginąłem, bo tak było zaplanowane w fabule. Poważnie. Jeśli zginiemy, trafiamy do bazy wroga, z której trzeba się wydostać i odzyskać nasze klamoty, choć zazwyczaj tracimy część zebranych śmieci. W zasadzie w grze zginąć chyba nie można, przynajmniej ja nie zginąłem na amen, ale tego do końca też nie jestem pewny. Jeśli misja została wykonana, wracamy do bazy. Nasze ziomki wracają również i dostaniemy podsumowanie, czy ich misja się udała, czy nie. I tutaj kolejny ciekawy patent. Po misji rozdzielamy pożywienie. Możemy tym, co odstawili kaszanę, dać mniej, a tym, co się wykazali, dać więcej, co oczywiście wpłynie na morale. Możemy też dawać ogromne bochny chleba tym, co odwalili manianę, a tym, co się wykazali, dawać okruchy i patrzeć, jak się w środku gotują. Zakładam, że gra miała dość mocno stawiać na ciągły brak pożywienia i wybór, czyją gębę wykarmić, ale mnie to nigdy nie spotkało. Jak będziecie brać ekipę do Czarnobyla,
Geigera, możecie brać mnie śmiało, ze mną lodówa zawsze będzie pełna. Niemniej, jeśli nasze ziomki się posiliły, możemy udać się na spoczynek i zacząć kolejny dzień jak co dzień, albo rozbudować bazę, mając już kolejne śmieci, które przeznaczymy albo na budowę eleganckich krzeseł, albo na kraftowanie zupki, która ukoi nerwy Igora po tym jak zabił 138 randomowego Saszkę gdzieś pod płotem. Tutaj warto też wspomnieć o tym, że obok zdrowia psychicznego mamy promieniowanie, które jest dość częstym zjawiskiem. Promieniowanie stale zmniejsza nasz pasek zdrowia i możemy je zniwelować dojąc lekarstwo albo zupkę, która również zniweluje skutki. Dźwięk licznika Geigera wbije nam się w głowę jak inwokacja z pana Tadeusza. Warto wspomnieć jeszcze o tym, że Czarnobyl nawiedzają mutanty skażone czarnobylitem. Zazwyczaj to patałachy, których odstrzelenie nie stanowi problemu, choć są na przykład trudne do namierzenia dziwaczne pająki, które potrafią atakować ze ścian i sufitów, przy czym ciągle się teleportują, choć ja w swojej grze napotkałem je jedynie 2 razy. W trakcie wykonywania misji gdzieś po 30% gry od czasu do czasu pojawia się złowrogi czarny stalker, który wali jakimś badziewiem, które nie tylko zabiera nam siły życiowe, ale i dorzuca promieniowanie. Czarny stalker lubuje się w częstych teleportach za naszymi plecami, więc taktyka siedzenia w kącie z kałachem wycelowanym przed siebie sprawdza się doskonale. Oczywiście typo odegra ważną rolę w całej fabule. Nie wspomniałem jeszcze o wirtualnej rzeczywistości, a jakże? Jeśli podczas misji zbierzemy odpowiednie wskazówki, możemy odpalić VR-a i poznać niewielki fragment tego, co się stało z Tatianą. Tutaj gra się zamienia w taki typowy symulator chodzenia i słuchania. Niemniej, takie misje są chyba 3, więc za dużo w tym VR-ze się nie zabawimy. Na pewno fajnym patentem jest to, że możemy zmieniać nasze wybory moralne. Przenosimy się do pewnego rodzaju zaświatów po śmierci, gdzie możemy naprostować rzeczywistość do własnych potrzeb. Zmienić wybór na inny lub dany wybór zapomnieć i rozegrać daną misję jeszcze raz. Choć akurat tutaj nie widzę sensu takiego wyboru, skoro od razu można wybór zmienić na ten, który nam pasuje. Jeśli chodzi o oprawę, jest naprawdę nieźle. Wersja na PlayStation 5 dostała 2 tryby, w tym jeden z ray tracingiem. Czarnobylite to też gra, która świetnie maskuje albo niewielki budżet, albo to, że to taka gra trochę jedną nogą indie. O co chodzi? Na przykład to, że nigdy w grze nie zobaczysz ani jednej twarzy postaci. Dosłownie każda postać ma maskę albo kaptur z okularami, okutana po uszy tak, aby darować sobie robienie ich mimiki. Nawet jak jest spotkanie z typem bez maski, to ten wali ci latarą po oczach, abyś i tak nie zobaczył jego twarzy. Nie twierdzę, że to źle, bo gra świetnie z tego wychodzi obronną ręką, ale czasami trochę to zaczyna śmieszyć, jak na przykład desant wrogich żołnierzy. Widzimy linę opuszczoną z helikoptera, Igor patrzy sobie w podłogę i cyk, żołnierze już są przy nas. Sprytnie chłopaki, sprytnie to rozegraliście. Niemniej, lokacje są świetne, szkoda tylko, że po kilku godzinach widziałeś już wszystkie i kolejne odwiedziny w tej samej lokacji, choć może być inna pora dnia, jak i pogoda, zaczynają trochę nużyć. Słabo wypadało to, że jeden budynek w jednej lokacji musimy odwiedzać kilka razy, bo pomimo, że mamy wszystkich stalkerów w bazie, każdemu co jakiś czas się przypomina, co tam w tym budynku schował, a my dymamy w tą i z powrotem, jak nie można by było od razu załatwić wszystkiego za jednym zamachem. Oczywiście każde odwiedziny resetują wrogich żołnierzy i randomowo ponownie są porozrzucane śmieci do zebrania. Jeśli super ważnych misji wykonamy odpowiednią ilość i zbierzemy dostateczną ilość danych, czeka nas ostateczna rozgrywka w Czarnobylu. Ale tutaj, aby nie zarzucać spoilerami, zostawię to waszym domysłom. Warto wspomnieć, że gra ma polską lokalizację i polecam granie z rosyjskimi dialogami. Podbija to fajnie klimat, jednak polskich dialogów tutaj nie usłyszymy, przynajmniej nie na PlayStation 5. Do wyboru jest jedynie rosyjski albo angielski. No i jeszcze kilka słów, co mi nie pasowało. Gra staje się koszmarnie powtarzalna i w którymś momencie nudna. Pamiętacie misję z Fallouta ze słynnym "a gdybym ci powiedział, że jest kolejna osada do uratowania"? Tutaj czułem się podobnie. Przechodząc obok radiostacji albo przyjacielskich stalkerów, aż błagałem, aby nikt nie otwierał japy z kolejną super ważną misją, która polega na odwiedzaniu miejscówki, w której byłem już kilka albo i kilkanaście razy, ponownie walczył z żołnierzami
żołnierzami, których wcześniej już skapiszonowałem kilka razy, ponownie zbierał tonę śmieci i wreszcie abym zebrał coś, co w zasadzie popchnie fabułę do przodu w ten sposób, że pozwoli to na odblokowanie kolejnego super ważnego zadania do wykonania w miejscówce, w której byłem już kilka razy i tak dalej, i tak dalej. Irytuje też to, że gdy chcesz nauczyć się jakiejś nowej umiejętności od Stalkera, musisz oczywiście wysłuchać jego gorzkich żalów o jakichś pierdołach. Było to tak irytujące, że po jakimś czasie po prostu to omijałem. Wiem, że nie powinienem, ale było to tak niesamowicie nieciekawe, że nie mogłem się powstrzymać. Na pewno podobało mi się to, że gra nie jest typowym shooterem. Przeciwników jest garstka i raczej nasza dusza Rambo pozostanie uśpiona. A jeśli wymordujemy wszystkich na mapie, co oczywiście zasmuci Igora, lub bezkrwawo ich podusimy, możemy szaleć sobie po lokacji, zbierać całe dobro rozrzucone gdzie się da. Miejscówki obfitują w lokacje, które otworzymy dopiero jak będziemy mieli odpowiednie do tego narzędzia, jak wytrychy czy spalacze czarnobylitu. Choć lokacje za zamkniętymi drzwiami składają się zazwyczaj z jednego pomieszczenia z surowcami, a nie z ogromnej, niedostępnej wcześniej lokacji, więc ich otwieranie no też jest dyskusyjne. Czasami twórcy wpletli fajne smaczki dla starych, wytrawnych wilków komputerowych, jak na przykład specyfikacja komputera jednego dziada, który każe odpalić Norton Commandera na swoim 486DX, aż się łezka zakręci wokół. Szkoda, że takich wesołości nie ma tutaj więcej. Czarnobylite to dobra gra. Bawiłem się nieźle, choć w mojej opinii nic by się nie stało, jakby gra była krótsza, bo w pewnym momencie staje się aż nadto rozlazła i zaczynałem ziewać. Ukończenie całości zajęło mi około 18 godzin. Niemniej tytuł wygląda świetnie i pewnie do czasu kolejnego Stalkera nic lepszego o Czarnobylu nie zobaczycie. Farm 51 postarało się, abyś był zachwycony lokacjami. Ja przyznam się, że byłem. Zabrakło ciekawszych zadań, bardziej rozbudowanych, a nie wykonywanych ciągle na tym samym schemacie. Ale jeśli przymkniecie na to oko, czeka was fantastyczna wyprawa do Zony. Bez wątpienia Czarnobylite będzie trzecią grą, o której pomyślę, jak ktoś rzuci hasło Czarnobyl. I będzie to miejsce jak najbardziej zasłużone obok wcześniej wspomnianych tytułów.